Na początek suchar ze starożytnego Rzymu. Człowiek z Abdery zobaczył, jak eunuch dyskutuje z kobietą. Zapytał więc kogoś, czy kobieta ta jest żoną eunucha. Powiedziano mu, że eunuchowie nie mogą mieć żon. Mężczyzna odparł: czyli to jest jego córka? Kiedy ludzie odpalają Bannerlorda, marzą o epickich bitwach, o byciu królem, stworzeniu dynastii, czy po prostu o jeżdżeniu z miasta do miasta w celu sprzedaży zakupionych wcześniej przez siebie produktów za wyższą cenę. A kiedy ja odpalam Bannerlorda, marzę o modach. Witam wasz mość niezwykle serdecznie w już 10. odcinku Marzę o modach. Ostatnio pojawił się odcinek specjalny poświęcony głównie jednej modyfikacji dla dorosłych. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zapraszam serdecznie, znajdziecie go w playliście. Może się wydawać, że skoro w zeszłym tygodniu prezentowałem tylko jeden mod, to znaczy, że przez te 2 tygodnie nazbierało się sporo modyfikacji. Niestety muszę was zawieść. Ostatnio wychodzi bardzo mało modów w porównaniu z tym, ile wychodziło wcześniej. Możliwe, że ma to coś wspólnego z kończeniem się kwarantanny w wielu krajach, więc hashtag stay home make mods już nie obowiązuje. Oprócz tego, że modów jest mało, także ciężko znaleźć wśród nich coś ciekawego. Jednakże moim zadaniem jest wynaleźć dla was w gąszczu modów te, które są najbardziej obiecujące. I oczywiście jest kolejny odcinek i jest kolejny zestaw modów. Niestety tym razem modów jest nieco mniej, ale za to przedstawię niektóre z nich troszkę dokładniej niż zazwyczaj. A jeżeli chcecie otrzymać ode mnie odcinek ekstra, o ile będzie z czego go zrobić, to zostawcie 60 łapek w górę w ciągu 7 dni. I przypominam, że jeśli teraz nie będzie dość modów, bym mógł zrobić dla was dodatkowy odcinek, to będzie należny wam odcinek ekstra schowany na później, kiedy pojawi się modyfikacji więcej. Zauważyłem, iż rzadko prezentuję wam mody podmieniające drzewka jednostek lub rozbudowujące je. Dlatego dziś aż 3 takie modyfikacje. Jednocześnie zapewniam, że nie są to jakieś krapy, a każdy z tych modów jest warty uwagi. Zanim przejdziemy jednak do takich modów, muszę wam coś pokazać. Co ten mod robi z ludźmi? Tak, mam na myśli siebie samego, a nie to, co robi z NPC-ami. Modyfikacja Hideous Monster Armor odblokowuje zbroję, która, jak dobrze rozumiem, znajduje się oryginalnie w grze, ale nie jest używana. Być może Tailwords ma zamiar to jakoś wykorzystać w przyszłości. Może jakiś event na Halloween? Kto wie? Z całą pewnością jest ona świetnie wykonana i pomysłowa. Bez wątpienia jeden z najlepszych modeli 3D w grze. A teraz pora zamienić Caleradię w fantastyczną krainę. Pamiętacie, jak prezentowałem wam modyfikację Aserai Magocracy? Mówiłem też, że twórcy tego moda mają zamiar stworzyć nowego, który będzie wykorzystywać Aserai Magocracy. W zasadzie wtedy ten mod już istniał, ale w bardzo wczesnej fazie produkcji, więc zdecydowałem, iż zaprezentuję go, gdy będzie trochę bardziej rozwinięty. No i już jest bardziej rozwinięty. Calradia Awakens to totalna konwersja zamieniająca wszystkie jednostki na nowe, wprowadza do gry zaklęte przedmioty, magię, a także różnego typu muszkiety. Co więcej, część jednostek dysponuje magią lub bronią palną, a nawet granatami. Niektóre czary wyglądają naprawdę świetnie, a inne, jak na przykład to czarne coś, no nie bardzo, to akurat nie. Calradia Awakens jeszcze nie jest ukończona, a The Calradia Awakens Team ma zamiar wprowadzić do gry jeszcze na przykład historię, lordów i tym podobne.
Niektóre czary wydają mi się zbyt mocne i jeszcze niezbalansowane. Mam jednak nadzieję, że grupa moderów będzie jeszcze pracować nad tym balansem. W przypadku większości czarów nie czuć jednak, aby były zbyt OP. Podobnie jak w przypadku broni palnej. Zaklęte przedmioty posiadają różne specjalne aury. Na przykład zbroja, którą ja postanowiłem założyć, powoli przywraca zdrowie i co więcej, czuć, że to przywracanie zdrowia nie jest ani za mocne, ani za słabe. Co ciekawe, modyfikacja złożona jest aż z 7 segmentów, lecz jak podaje twórca, każdy z nich może działać osobno. Lecz każdy podmieniający armię wymaga segmentu z itemami, lecz na przykład itemy mogą działać już bez segmentów z armiami. Calradia Awakens jest z całą pewnością modyfikacja, na którą zwrócić uwagę powinni wszyscy fani fantastyki. Ja podczas testowania ów modyfikacji bawiłem się świetnie. Kolejna modyfikacja typu totalna konwersja zabierze nas do pięciowiecznej Europy, a nosi ona miano Fall of the Rome. Zostały w niej zmienione jednostki należące do wszystkich królestw oraz zmieniono wszystkie nazwy królestw. Na przykład Franków, Gotów, Lombardów, Hunów, Sasanidów oraz Rzymskie Imperium. Modyfikacja ta dodaje również po 2 pomniejsze frakcje na kulturę. Batawasów, Hamawasów, Burgundy, Alansów, Wandalów, Roxolanów, Bagauców, Sasów, Alemanów, Herulów i Gepidów. Nie jestem pewien, jak odmienia się nazwy niektórych tych frakcji po polsku. Modyfikacja ta uczyniła Lutersów nieco mocniejszymi i mającymi lepszy ekwipunek. Wszyscy łucznicy są teraz ubrani w lżejsze pancerze, a każda jednostka ma przy sobie podręczną broń do rzucania. Jednocześnie cała piechota posiada tarczę, która jest konieczna na polu bitwy w celu przetrwania. Autor modyfikacji wprowadził jeszcze kilka innych tego typu zmian wśród jednostek. 2 kolejne mody są od jednego autora, co zowią go Mathildavo. A teraz pora na kolejną, fantastyczną modyfikację. W naszym mieście powstaje portal międzywymiarowy służący do transmutowania żołnierzy oraz więźniów za odpowiednią opłatą. Oczywiście plus VAT. Więc wrzucamy naszych ludzi i trochę golda do Szebalby. Do Szebalby? Do Szebalby! O, świetnie. A następnie ci ludzie są transmutowani do wojaków z innego wymiaru, a to za sprawą modyfikacji Dimensional Porta. Inżynierowie i magicy nie ukończyli opracowywać portalu. Obecnie wskazuje on na niebiański świat boga Hashimana, a dzięki nieoczekiwanemu efektowi pod koniec procesu powstają tylko wojowniczki. Swoją drogą są to bardzo potężne panie, jak głosi opis modyfikacji. A niektóre z nich dysponują nawet magią. Modyfikacja ta odblokowuje także niedostępny normalnie w grze sprzęt, na przykład katanę. Masz już dość noży, które nie chcą ciąć? Kiedy tylko się stępią, jest już po nich. Miażdżą pomidory, rozgniatają chleb i to przez nie. Przygotowanie posiłku zamienia się w godziny frustracji. Nigdy więcej. Przedstawiamy ceramiczny nóż Kenji od Mango. Pierwszy nóż ceramiczny i pierwsze przełomowe odkrycie w dziedzinie noży kuchennych od ponad ćwierć wieku. Sekretem noża Kenji jest ostrze wykonane z twardego jak diament dwutlenku cyrkonu. To materiał o 40% twardszy od stali i jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów na ziemi. Precyzyjna krawędź ostrza jest obrabiana laserowo i specjalnie zaprojektowana, dlatego posiada gwarancję ostrości. Nie wierzycie? Próba przecięcia kostki betonu zniszczyłaby każdy nóż z metalu, ale nie zaszkodzi Kenji. Nawet przy takim złym traktowaniu Kenji nadal bez problemu kroi w plasterki. Kenji od Mango to rewolucyjny japoński nóż, na który czekaliście. Teraz każdy może kroić i przygotowywać jedzenie szybko i łatwo, jak profesjonalny kucharz. Teraz możesz kupić ten wspaniały nóż po naprawdę niskiej cenie.
Niestety moim osobistym zdaniem jednostki te są zbyt OP, jednakże mam ochotę walczyć w ich towarzystwie. Mod ten wymaga moim zdaniem nieco balansu. Testowałem jednak Dimensional Portal chyba dłużej niż wymagał to odcinek. Po prostu ciągle mówiłem jeszcze jedna bitwa i koniec. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby to było, gdybyś był królem lub lordem i walczył w bitwach? Czy nieistotnym by było, abyś mimo walki przeżył? Czy oglądając filmy nie masz czasem wrażenia, że każdego walczącego władcę otaczają przyboczni? General's Bodyguards to modyfikacja, która wprowadza naszych własnych przybocznych, którzy będą przez całą bitwę za nami podążać. Jest to bardziej zmiana kosmetyczna, mimo że te jednostki nie są słabe i czasem naprawdę mogą uratować nam życie. Kolejna modyfikacja kompletnie przerabia jednostki, bronie i pancerze, rozbudowuje drzewka żołnierzy oraz jednostki szlacheckie aż do tiru 7. Dodaje także sporo przedmiotów, które są w plikach gry, ale w samej grze są niedostępne. I przyznam, że od jakiegoś czasu gram w Bannerlorda właśnie z tą modyfikacją. Nie przerabia ona gry w inną, lecz przerabia Bannerlorda w lepszego Bannerlorda. Mowa o modyfikacji Bannerlord Overhaul. I wydaje mi się, iż żaden mod tak nie rozbudowuje drzewek żołnierzy jak ten, a przy tym wprowadza nieco balansu. Odchodząc już od takowych modyfikacji, teraz pora na inną, wprowadzającą nieco imersji. Toczysz bitwę, która jest nieomal zakończona porażką, z daleka słychać odgłos nieznanej armii. W trakcie bitwy nagle rozlega się dźwięk rogu. Tak, to twój sojusznik przybył ci na pomoc. AI Reinforcement sprawia, iż armie będące na wystarczającą odległość od bitwy mogą do niej dołączyć w trakcie. Tak więc jeśli zaatakujemy przeciwnika podczas gdy niedaleko jest jego sojusznik, może on nas zaskoczyć w trakcie bitwy, dołączając do niej, czy to w połowie, czy to pod koniec. Działa to też oczywiście w drugą stronę i to nam może pomóc nasz sojusznik. Co ciekawe, armie nie będą dołączać do bitwy, jeśli uznają, że nawet wspólnymi siłami nie pokonają wroga. W całym dzisiejszym odcinku jest dużo mowy o bitwach, żołnierzach i wojownikach. Tak więc na zakończenie pora na modyfikację, która doda nieco brutalności. Blood Mod sprawia, że z każdej rany leje się więcej krwi, która również pozostanie na polu bitwy i nie zniknie już do jej końca. To wszystko na dzisiaj. Przypominam, że w opisie znajdziecie link do serwera Discord dla moich widzów. Jednocześnie utworzyłem tam kanały Bannerlordowe dla tych, którzy takich poszukują. Jedynie kwestia tego, abyście się zgadali na wspólne przesiadywanie nań. Nie zapomnijcie przeczytać regulaminu, który jest dosyć nietypowy. Jeśli chcesz wspomóc ten kanał, to byłbym niezwykle wdzięczny za udostępniania, komentarze i łapki. Życzę wam dobrej doby.